Ojejku, jejku. Ile ja tu stoję na tej zmniejszonej? W sumie to jest pierwsza sensowna ryba. Było jedno F1 tylko. No i teraz ten karaś. Ale już totalnie pozmieniałem zestawy. No tam ja widzę kolejną trofkę. No jest ciekawe, ciekawe. W ogóle nie zanęciłem zanętą kokosową, jak tutaj mam teraz pozestawione zestawy. Tu miałem morwę założoną, samą kukurydzę, teraz mam tego bałwanka, podobnie jak ostatnio łowiliśmy. Jest ta zmniejszona temperatura tutaj, na tym miedziaku. Na filmie zbiła i widzieliście, co to było. Że była podwyższona, normalna, a teraz jest obniżona. Dobra, wyciągniemy tą trofkę też. No, tutaj na tym zestawie miałem porzeczkę. Chwilę temu założyłem samą kukurydzę. Właśnie nie, też miałem porzeczkę kukurydzę, o, z kartą. Ale założyłem śmietankę. Ciekawe, tam mam kokosa, tu mam śmietankę. Dobra. Że ja tam na filmie poprzednim mówiłem, że przyjdę zobaczyć, sprawdzić, co tu się dzieje. O, jest kolejne F1. No i dlatego założyłem to F1. Już miałem wstępny do tego filmu nagrany z tamtymi zestawami, ale założyłem tutaj tą śmietankę kokosową. I ona była od początku na tym zestawie, bo miałem, patrzcie, ile jest tych karasi. Karasia pogania, nie? Tu miałem to jedno F1 i on wpadł właśnie na tą śmietankę kokosową. Mówię, a dobre, to sprawdzimy. Tu jeszcze chyba był ten inny na ten zestaw. No to polecimy, ustawimy śmietanki i kokosy. Teraz wypadałoby coś zanęcić, bo ja morwą nęciłem jak na tych poprzednich odcinkach z ręki. Za chwilę bym musiał zanęcić albo spodem, albo z ręki. Tutaj kokosem, nie? Dobra, chwilę jeszcze postoję. Generalnie to na tą porzeczkę i na tę morwę też tu bierze. Ale inaczej. W ogóle to ja testowałem na początku. Urwało mi przypon, miałem 6-8 założone. Mówię, jest zmniejszona, może nie będzie karpi. A pojawił się jakiś tłuszczyk, który 6-8 wrywał. Nie wiem, co to było za bydle. Jestem na wiaderku jak coś, jak jeszcze. Chociaż nie wiem, ciężko z tej perspektywy. Może ktoś zauważył, że to wiaderko tam w sobie namiot widać w oddali. Dobra, czyli nie ten przycisk, czyli tutaj, o. Tutaj jestem 6, 7, 5, 8. Długi czas już stoję. Nie no, 20 minut. I kombinuję, co by tu zrobić lepiej. O, patrzcie, jest kolejne F1. Kolejne F1 na kokosa. A ten film raczej miał być, dlatego było nęcone. No, raczej chciałem to morwą. No i w początku miałem właśnie tu 5 metrów, te zestawy leżały tu, ale teraz już mam zmieniony, mam 6 albo 7. Tu mam chyba 6, tu mam 7 metrów na tym. Tu jest jakaś ryba. Też F1, zobaczcie. No. No ta zmniejszona powodowała często to, że było właśnie mniej karpia. No nie ma w sumie tak za dużo. Jest, tylko tu jest jakiś pospolity. Teraz był ten chwilę temu. No i był ten lustrzany, który zerwał przypon, ale tak się nie pojawia. Także może nie najgorzej. Może nie najgorzej. Zobaczymy, jak tu z tym będzie. Ja sobie jeszcze jakiś czas tam postoję. No w sumie mógłbym zanęcić. Teraz pytanie, czy mam koko, czy co? Koko czy co? Mam jakąś taką banan kokosu. No banana dawno nie łowiliśmy. Tutaj co jest? Mąka, białe roboki, kokos, posiekany robak, śmietanka. I na taką rybę, na coś jak karaś. Gorzej jak jeszcze więcej karasi przypłynie. Dobra, ale no, jak mam, to korzystam. Zobaczymy, 37, no to będzie tak 37, 35 do 45%. Myślę, że będzie dobrze. Teraz mam obawy, czy ja tutaj nie przynęcę. Ale no, dobra. Ja stoję. Wracam do Was z następnym podsumowaniem. Chyba że uderzy jakaś fajna ryba na haku, będzie wisiała i ją wtedy Wam pokażę. Jeszcze mogłoby ugryźć to, co teraz tu się pojawia. No i teraz, jeszcze nachodzi pytanie, jak długo będzie ta zmniejszona, nie? Dlatego tam widziałem to podwyższoną, później normalną i wtedy stwierdziłem, nie ma sensu tu przechodzić. Poczekam na ustabilizowanie się temperatury. Bo wiadomo, że to się mocno wszystko zmienia.
Dobra, wyciągam to i wracam, jak będzie coś fajnego. Oho. Wywołałem chyba karpia z wody, nie? Ale to nie jest przypon 6 kg. Oby to nie był duży karpiszon. Dobra, jest jakiś taki w miarę. Chwilę temu miałem fajnego F1. Dobra, taki jeszcze da się jakoś wyciągnąć. Jaki on tu był? O, prawie 2 kg. Także no, coś tu się zmieniło. Jeszcze nie, właśnie to mogłem zmienić. Ale tu akurat mam 42 założone. Jak miałem dużo karasi, to czasem kombinowałem tak, że zwiększenie tej szczytówki powodowało zwiększenie ilości F1, a zmniejszenie tych karpiszonków i karasków. Ale trudno powiedzieć. Trzeba było dużo testować tak naprawdę, nie? Widzicie, tu jest karaś, tam był karaś, szczytówka nie wiadomo jaka i efekt podobny. Dobra, zobaczymy co tam będzie dalej. To jest kolejne branie. To kukurydza wybitnie smakuje. Niestety karasią, a nie F1. O. Patrzcie co na śmietankę siadło. Jest jaka piękna ryba. Ciekawe czy więcej tego tu pływa. 3 kg, ja. To mi się podoba. I to na śmietankę siadło teraz. Ulala. Tu trofijny karaś. Ładny, nie? No nie no, to jest tam około 20 srebra za taką sztukę, także to też nie ma co marudzić. Ale no, raczej by się chcieli inną rybę tu łowić niż taką, nie? Tutaj, czy tu coś było? Tu coś pływa. A jak Mati taki agent, jak zwykle nie zamyka zestawu. No. I tam ja szczytówkę zwiększałem przy was. Tak mi się wydaje, co? Mi się wydaje, że ona jest inna. No 42 aż tutaj jest. Ciekawe, nie? Ciekawe co tu będzie. No dobra. No. Chciałem powiedzieć, że wracam jak zobaczycie to, jak okaże się, że to było coś ciekawego. Ale no, to jest tylko karp pospolity. No dobra. No to teraz wracam. Jak coś będzie. No i jest kolejne jakieś branie i co? Co tu będzie? Bo to idzie? To pospór. Ajajaj. Liczyłem, że będzie to zmniejszona, to będzie tego mniej dziadostwa pływało tutaj, a to jest takie... Jak podejdzie jakieś 15 kg, to ja będę tu biegał za tym i się męczę, żeby wyciągnąć rybę, która jest mniej warta niż F1 kilogramowa. Nie no, 15 to już coś jest warte. No dobra, no ale takie po 6-7 też już by rzucały tymi zestawami, się czeka. Czeka zamiast łowić jakieś mniejsze, że w ogóle nawet te karasie głupie łowić. Szybciej wyjdą. No, masa tych karasków i tu kolejna jakaś taka ryba odpalona na tą śmietanę. No i znowu karp. No co za ryby z tych karpi. Nie tego sobie życzę. Z tym przyponem, co tu mam, to tak... No tu jest jeszcze gorzej, tu jest 9. Nie wiem, dla bezpieczeństwa dam tą 12. To już będzie łatwiej. Zawsze te 3 kg mocy więcej, nie? Dobra. No tu znowu pewnie karaś jest. No. Coś trzeba pomyśleć na te karasie. O, mała C2. Jaki kawałek ta ryba odjechała. Ja zostawiłem sobie hamulec na 11. Taki mały odjechał. Dobra, nie wiem jaki mam. A, bo 11 zostawiłem ten hamulec, jak miałem przypon 9. Chyba tak. Także wracam wam. Nie wiem co tu się zaczęło dziać. Nagle na tym zestawie biorą takie ryby. Bo właśnie takie coś małego. Tutaj zmieniłem zestaw na tą śmietankę, wracam do tego kokosa.
Bo dip miałem taki zostawiony. Trudno powiedzieć, ale zrobiła się przerwa. Nie wiem, ostatnio te spoty nawet już nie godzinę, tylko 40 minut działają. Mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Przecież to było niesamowite tempo i nagle przestało brać. Albo prawie przestało. Co prawda jest dzień. No też może na tej zmniejszonej to też jest inaczej, nie? Może jest inaczej, nie ma co za dużo narzekać. Ważne, że coś nam bierze. Na czacie też jakoś tak hurtowo nie widzę, żeby tu wpadały. Więc może to wina tej zmniejszonej temperatury wody. Zobaczymy, co tu wpadnie. Coś się tam bawi tym zestawem, ale chciałem powiedzieć, że wrócę, jak będzie ta ryba. Albo nie będzie. Ale jest jakiś taki 3+, 2,7. Coraz gorzej. Ja w ogóle tu ustawiłem teraz Clips 8, ale myślę, że takie chyba 6 to będzie optymalne. W ogóle bym to przyciągnął trochę bliżej. Zobaczymy, co to będzie jeszcze z tego filmu. No to ja widzę, że taka ryba tam na koniec coś wygina. Dobra, ale tu wrzucimy jeszcze sobie, nie wiem, 3 porcje. Już przekroczyłem trochę moje standardowe godzinowe łowienie, ale jeszcze chwilę zobaczę. Teraz się ruszyło. Patrzcie, jest jakaś tam seria ryb. Wieczorem tu była taka przerwa, a zresztą w ogóle to byłem na kolacji. Bo jak te ryby brały, to już mi się... O, patrzcie, ile było ryb w pół godziny, a później co tam się zaczyna dziać. Coraz mniej. Też myślę, że wina tej pogody. Druga sprawa, no... Tutaj sobie jeszcze na kolację poszedłem. Ale coś tak nie bardzo się działo i teraz nagle ruszyły, tylko że to tylko karasie, nie? Tutaj w międzyczasie sobie testuję, bo pamiętam raz było tak, że tu było odpalone, tam powiedzmy na 6-7 metrów na, powiedzmy, nie wiem, na co to było? Chyba na kokos. A obok były liny i coś innego jeszcze odpalone na 8 metrów. Nawet nie tam, że tam się wrzucało tak jak są te brzozy, tylko się rzucało tutaj jakoś tak. No, dosłownie kawałek w lewo. 2 spoty na jednym. Dobra, ale jak nic innego nie będzie ciekawego za chwilę, to ja to kończę i się widzimy przy sprzedaniu rybek. No bo to nie ma sensu dłużej się tu katować. Ja myślę, że te 450 mam. Jak na miedziaka to nie jest dużo. A jeszcze nie byłem w kawiarni. Może tam w kawiarni dzisiaj jakieś karasie będą. Srebrnych mam. Srebrne też mam, ale myślę, że... No w sumie dobra, idę to sprzedać już. To już jest jak pora. O, karasie nawet małe chcą. O, takie się nawet zdarzyły. 7 srebra za te. W sam raz kawiarnia podaje mnie, co? Nawet za dużo zaznaczyłem, 20. Co my tu jeszcze mamy? No, takie widzę typowo karpiowe łowisko. Chcą karpie ode mnie, nie? No. Dobra, coś tam się bawi, a my to sprzedamy tutaj teraz już. Godzina 5. 447 plus tam te drobne z kawiarni, te karasie. Dzisiaj nie ma co narzekać na trofki, 20 wlatuje. F1 mogłoby więcej brać, na to byłem nastawiony i po to były te przypony. Tak samo karpie pospolite na początku nie brały. Ułożymy to. No to poza tym, który tam się jeden zerwał i pod takim, który tam się wydarzył, no to w sumie tu jest jakiś. No to prawie nie było karpia. Pojedyncze sztuki, a teraz czym później? To mam wrażenie, że częściej. Też nie wiem, czym to jest spowodowane. No dobra, ja to sprzedaję. Zobaczymy, czy coś tam jest. Tu coś się wydarzyło. Tutaj wam dopowiem, że porzeczkę dałem, to widzicie, nie ma brania żadnego. A na początku filmu tam się coś nawet działo. Tu jest F1. Taka już ładna. No, to czego tu brakowało. A tutaj też jest F1. Żerują w różnych ciekawych godzinach, nie? 2 na raz. A nie mogły być prędzej? Dobra, to jeszcze dorzucimy te 30 srebra. O, patrzcie, trafiłem 33. No to już poprawia trochę wynik. No, to teraz ja już kończę swoje gadanie. Dzięki za obejrzenie.
Życzę Wam dużo fajnych rybek. No i na razie.